Siema, dzisiaj jesteśmy u Filipa i Bartka, którzy na swoim placu mają sporo ciekawych Japońców, jednak przyjechaliśmy ograć jeden konkretny, mianowicie RX-7 w drift setupie. Mam nadzieję, że jak zwykle będzie ciekawie. Swoją drogą dajcie znać w komentarzach, czy podoba wam się taka seria, gdzie wbijamy do ludzi, pokazujemy ich samochody, oglądamy garaże, czy może macie jakiś inny pomysł, w jaki możemy to rozwiązać. A póki co zapraszam na materiał. Siema chłopaki. Siemka. Siema. Przyszliśmy oglądać, co tu macie w garażu. Poznaliśmy się u Stacha już wcześniej, jak wpadliście jak nagrywaliśmy Skaja. Wtedy mówiliście, że będziecie wrzucać silnik, więc wysłaliśmy tam Konrada, aby co nieco z tego wam pokazał. Ten? Będzie? Co? Czy ten? Sprawdź. Też nie? Dobra, więc jak widzieliście, silnik już w budzie. Chłopaki sobie sprawnie, szybko poradzili ze wszystkim. Co nam możecie powiedzieć o tym silniku? Co to jest za silnik? Silnik Sabowski B204, 2-litrowy. Hybryda. Złożony z dwóch teoretycznie silników. Dół jest B204, bo jest bardziej pancerny, góra B205. Z nowszego silnika lepsze przepływy ma. Dobra, ale zarzucacie mnie tu cyframi i liczbami i nie wiem, o co chodzi zupełnie. No. Powiedzcie mi, dlaczego silnik Saba? Może tak, będzie prościej. Ciężko powiedzieć. Stosunkowo jeszcze rozsądne są cenowo. Wiesz co, patrząc, może tak, za jednego SR20D kupujesz, myślę, 16 takich silników, więc... To dobry argument, to jest bardzo dobry argument. Tym bardziej, argument. że jak silnik służy do upalania, po prostu jeżeli nastąpi jakaś awaria, czy tak jak już nastąpiła awaria, nie boli to tak po kieszeni, nie? Jeżeli by tu miał być SR, jakby SR padł, pewnie trzeba by było sobie pewnie 2 sezony odmówić jazdy, żeby go skompletować. Musi zostać ten silnik, który jest. Czemu RX-7? To jest dobre pytanie. Tu przypadek, albo raczej okazja sprawiła, że jest FC, bo miałem S14 w Nawanie, ale w takim stanie, że szkoda mi było tego upalać. No i siedząc sobie kiedyś wieczorem, przeglądając oferty w Niemczech, gościu wystawił budę FC w Hamburgu. To był piątek i w ogłoszeniu napisał, że odda to za 100 euro, tylko trzeba to odebrać do niedzieli wieczorem, bo w poniedziałek rano jedzie na złom. Nie? I kupiłeś to za 100 euro? Pojechałem na miejsce, wsiadłem od razu w lawetę, pojechałem do Hamburga, no i gościu jak usłyszał, że po coś takiego przyjechaliśmy z Polski, to mi to za 50 euro puścił, mówi, że jeszcze na paliwo. Nie gadaj. I cała buda ze wszystkim, co miał do tego, poszło za 50 euro? Środek był mało kompletny, ale to był tak zwany ten rolling shell, czyli zawieszenie, dyfry, wszystko było. Nie było silnika, wiązka cała była w środku. Środek był rozebrany, wrzucony do środka, też niekompletny i środek był czerwony w tym aucie oryginalnie. No dobra, ale z tego co mówisz, no to
Wyłożyłeś 50 euro. Tak. To powiedz mi ile... Więcej niż transport kosztował, nie? No właśnie, ale to kupa pracy tutaj jest złożona w tym samochodzie. Wiesz co, ogólnie buda nie mi... była w złym stanie, nie? Blacharskiej roboty, jakie tutaj były, to podłoga na łączeniu z progami, takie paski były po 5 cm gdzieś tam wstawione i chyba tyle. No dobra, ile dołożyłeś do tych 50 euro? Bo tak zaraz pomyślą wszyscy, mam 50 euro, idę kupię driftowóz. Nie da się przeliczyć. Teraz to już na pewno te gołe budy są dużo droższe. Nie liczyłem. Szczerze nie liczyłem. To jest też drugi swap, też drugi silnik drugiego swapa, bo pierwszy wybuch, urwał się zabór, ale ile w to auto wsadziłem, przestałem liczyć na jakichś 50 tysiącach, nie? Z tym, że... Ale to i tak chyba dobra cena, nie? Jak na taki... Tylko, że to było dawno, Tylko, że to dawno temu było. No tak, teraz musimy podwoić. Wiesz co, przy tym samochodzie był taki problem, że o ile do S14, S13, do tych Audi jest mnóstwo wszystkiego na rynku, to do FC nie ma nic. Body kit to częściowo właśnie jest ściągnięty z Rosji, częściowo z Anglii, co się tam udało pozbierać. Okej, a zawias? Zawias tutaj jest, oczywiście. Wiesz co, bo ogólnie pierwszą osobą, która upalała FC w Polsce, to był Damian z Wronkru i on mi po prostu adaptery do skrętu swojej produkcji tutaj zrobił. Czyli jakbyś miał, nie wiem, przypuśćmy, żeby było to seryjne auto, nie przerobione do driftu, tylko nie wiem, kupujesz sobie jako klasyczka, żeby jeździć do sklepu. To bym go na pewno w takim stylu nie zrobił. Wypada ci, nie wiem, stworzeń, czy tam prosta jakaś rzecz, eksploatacyjna, która jest do zrobienia. Czy dostaniesz go gdzieś w hurtowni? Wiesz co, na przykładzie końcówek drążków kierowniczych, żeby cię nie skłamać, chyba z 5 albo z 6 mast próbowałem z różnych roczników i dopiero się udało dopasować. No ciężko z takimi częściami eksploatacyjnymi, nie? Raczej trzeba kombinować. Wspomniałeś o tym, że wcześniej miałeś silnik z Mazdy i miał 250 koni. Jaka moc jest teraz? Aktualnie na tym słupku nie wiem, bo wpadło parę zmian w porównaniu do poprzedniego słupka, który wypadł. Na poprzednim słupku było wstępnie to wystrojone na 1,3 bara i moc była 360 parę koni. Newtów było 450 bodajże, nie, musiałbym zerknąć, ale w tych granicach. Problemem z wystrojeniem na większą moc, na większe doładowanie wcześniej była gruszka od turbiny, która nie trzymała po prostu doładowania. Jest zmieniona teraz na Turbo Smarta z dopychem, także myślę, że powinniśmy zniwelować ten problem. Powiedz mi, ile przeróbek było, żeby ten silnik tutaj wcisnąć? Czy łapy pasowały? Raczej chyba nie. Nic tu nie pasowało. No to jest... Ile to jest pracy, żeby bierzesz silnik od Saaba i co musisz zrobić, żeby go tu wsadzić tak jak jest teraz? Wiesz co, jak z fabryki? Największym problemem jest to, że ten silnik w Saabie jest poprzecznie, nie? Więc trzeba wymyślić jaka skrzynia, jakie sprzęgło. To od tego trzeba zacząć, żeby w ogóle mierzyć silnik do budy. Wybór padł na adapter PMC i skrzynię z diesla z BM-ki, 3-litrowej, pancerna, wiadomo. Stosowana także przy 2JZ-ach, więc myślę tutaj sobie spokojnie da radę. I żeby go tu upchnąć, musieliśmy przespawać mocowania magla, żeby był troszkę niżej. A reszta, no to dorobienie łap, no to jest wszystko poziomica, laser i do przodu, nie? Mierzymy, tniemy tak, pasujemy, mierzymy, tniemy, pasujemy, 2-3 wieczory i silnik siedzi tak naprawdę. Nie jest to zrobione może jakoś turbo profesjonalnie, chociaż na tyle, na ile dam radę, to staram się przy tym aucie robić wszystko samemu. Rzeczy, których nie zrobiliśmy my tutaj w większości w garażu, to jest przede wszystkim wiązka, bo motor jest postawiony na EMU Blacku. Wiązką się zajął Wojtek Mleczko. Serdecznie polecam, bo jak ja bym to robił i robiłem to przy wcześniejszym silniku, to było tak zwane spaghetti. Jest to zrobione bardziej profesjonalnie, bo jednak powodowało to sporo awarii, nie ukrywam. Drugą rzeczą, no to jest, którą żeśmy tu nie zrobili, to jest klatka bezpieczeństwa. Nią się zajął Górny Sport. To jest skręcana klatka, nie? Tak, skręcana, mijająca deskę, żeby też utrzymać ten, powiedzmy, japoński styl. Oczywiście hydro widzę. Tak, hydro jest Silver Projekta. Tu widzę, że jest też bak zewnętrzny chyba na swirlu, tak? Tak, jest zbudowany swirl pod. Wracając do wnętrza, no to widzę, że masz tu kierownicę, to jest chyba Nardi Torino. Prawie to urwałeś. O nie, bo prawie mi rękę urwało. Autem poszedłem całym. Widzę, że auto ma tu konkretną stylówkę. Kurwa, drzwi do góry się podnoszą. Powiedz mi, skąd pomysł na te drzwi? Ogólnie miało to nie być Lambo Dorsów. Byłem święcie przekonany, że
Lambodorsy, żeby dobrze wyglądały, muszą być bezramkowe drzwi. Ktoś wystawił Lambodorsy od Golfa 5 za powiedzmy tam jakieś śmieszne pieniądze w okolicy, więc zebrałem się, pojechałem, założyłem i są. Znaczy moim zdaniem, wiesz, żeby założyć Lambodorsy, to przede wszystkim musi być ta stylówka, bo jak wiesz, założysz sobie do Golfa czy tam do Hondy pierwszej, lepszej Lambodorsy, to będzie to śmieszne, nie? A tu jest jakby, te drzwi są dopełnieniem jeszcze całości, nie? Całego tego body i całej stylówki. Myślę, że auto jest na tyle hardkorowe z każdej strony i jeżeli chodzi o obniżenie i felgi, że to mały pikuś, że tak, że nie odróżnia się jakoś bardzo od całej reszty. Felgi widzę, że Worki, VSKF-y, tak? Tak, to jest... Klasyk taki, nie? No teraz tak, pewnie, nie? Kiedyś te felgi się dało kupić za naprawdę śmieszne pieniądze. One są dopiero na ten sezon założone. A właśnie, a pytanie, nie będzie Ci szkoda takich rantów, jak przy upalaniu? Wiesz co, nie będzie mi szkoda ze względu na to, że nie są to oryginalne ranty, są to ranty poszerzane. Albo będzie po prostu je mniej szkoda, nie? To powiem Ci, że masz mega szczęście co do tych cen i do trafiania w takie okazje. Wiesz co, no też siedzę wieczorami, przeglądam różne rzeczy. Czyli kolekcjonujesz? Tak, no mam dość sporą i kolekcję foteli. Ja po prostu kupuję i nie sprzedaję. Graciarz. Tak, trochę graciarz, nie? Okay. No, powiedz mi jeszcze, bo na przedniej szybie widzę Next Level w Lepę. Odwiedzasz eventy? Tak, no w końcu w tym roku jest kolejny International po 5 latach. 5 lat temu właśnie byłem jeszcze bez samochodu, auto było powiedzmy gołą karoserią, no i fajnie, że po tych 5 latach pojadę w końcu swoim samochodem. Ja też nie jeżdżę zawodowo, nie? W żadnych zawodach nie biorę udziału, tylko i wyłącznie właśnie eventy takie bardziej pojeżdżawki. Moja przygoda z driftem zaczęła się od tego, że napatrzyłem się, bo jeździłem ze znajomym w ekipie, może bardziej jako mechanik, jako pomoc na Drift Open, nie? Przez ładnych parę lat jeździłem, oczywiście to wiesz, samochodem, który całkowicie odbiegał stylem od tego, bo to było E46 z LS-em na body HGK, więc mam doświadczenie po prostu po tych wyjazdach z Drift Open, wiem jakie to są pieniądze i wiem, że na pewno... Trzeba mieć ze sobą walizkę pieniędzy, nie? Tak, no powiedzmy, że jeden wyjazd taki na Drift Open to by był powiedzmy koszt 1/5 takiego zbudowania takiego samochodu. Miałem tą S14, tylko że ona się, tak jak mówię, była w takim stanie, że szkoda ją było upalać. Piłem kompota 1.8 IS-a. No właśnie, bo wszyscy od tych E36 zaczynają. Tak, jeszcze wtedy mieliśmy tu w okolicy tor, gdzie można było pojeździć. W Tarnowie to dosłownie 20 km stąd, więc tam miałem swoje pierwsze początki takiej jazdy. No i później się zabrałem za to. Chyba nie miałem nic po drodze. Zabrałem się za budowanie takiego samochodu, bo jednak tamto E36 no to był taki typowy gruz. Stwierdziłem, że chcę sobie coś zbudować fajniejszego, no i ja na tym aucie też się uczyłem tak naprawdę i dalej według mnie ja jestem raczej słabym kierowcą. Mamy jeszcze 3 pytania od widzów, jak zwykle. Większość z nich poruszyliśmy już wcześniej w rozmowie. To jest ciekawe pytanie. Czy potrafisz porównać prowadzenie FC do jakiegoś innego samochodu? Nie jeździłem nigdy takim samochodem, powiedzmy, do upalania na tyle, żebym się czuł swobodnie, żebym mógł je porównywać, bo jeździłem innymi autami, natomiast wiesz, jak jedziesz z cudzym autem i nie lecisz piecem całkowicie, więc jakieś tam delikatnie coś próbowałem. No jest tam blokada zawsze, nie? Tak, to nie są samochody. To jednak nie są, wiesz, też zabawki. Żeby umieć dobrze takim autem jeździć, to jednak trzeba go najpierw wyczuć, a przejechać się to jest coś innego, więc nie mam za dużego porównania. Okej, to lecimy z kolejnym, to jest taki w sumie już inside joke. Jaka moc w tym 2JZ? Nie no, jakby dodać 2 cylindry. No właśnie, może. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to jest silnik z Saba, więc niestety tym razem to nie jest 2JZ. No i kolejne, to się często pojawia pytanie, przy każdym samochodzie, który ogrywaliśmy do tej pory, no to było, czy bierze więcej oleju niż gazu? Na szczęście oleju chyba nie bierze na razie. Gazu też nie bierze. Gazu nie bierze. Gazu nie ma. Gazu nie ma. Ale oliwę dolewasz? Tak, dolewam, bo często się jakieś wycieki wkradają i po prostu nie sam... czyli nie zjada jak Honda, tylko raczej nie sam pobór oleju, ale raczej gdzieś tam wycieki, bo jednak temperatury są tutaj dużo wyższe i dużo bardziej obciążony jest ten silnik, więc częściej się takie awarie zdarzają. Okej. No to dobra, no to chyba tyle z pytań od widzów. Teraz pokażemy Wam, jak ta fura jeździ.
Statyw, gleba, ale to wiesz, to nie wszystko naraz. Nie wszystko naraz. No? Tak. Wszystko na glebie. Znowu coś odpadło. Ale robi robotę. Robi.